O takim urządzeniu marzyłem. Urządzeniu, które jest w stanie dać tyle energii, ile potrzebują moje urządzenia, ale jednocześnie z gniazdka elektrycznego weźmie tyle, ile mu pozwolę. Czyli jeżeli mam słabe gniazdko elektryczne, jestem, nie wiem, domek letniskowy, kamper, jakaś przetwornica i tak dalej i ustawię, że maksymalnie ma pobierać 500 W, a ja potrzebuję chwilowo 2000 W, to urządzenie tak będzie działało. Nie pobierze więcej energii niż dozwolone. Funkcja ta pozwala urządzeniu na jednoczesne pobieranie ograniczonej mocy z sieci i dobieranie brakującej mocy z akumulatora. A jednocześnie możemy podłączyć fotowoltaikę do niego, panele fotowoltaiczne i eksportować tę nadwyżkę do sieci. Możemy go ładować, możemy ustawiać godziny, w których on się będzie ładował energią z gniazdka i godziny, w których on tą energię będzie wysyłał na ślepo. Wyślę tyle, ile ja mu każę, lub będzie działał z licznikiem prądu, który powie mu, ile ja w danym momencie potrzebuję energii. Czyli dokładnie będzie wysyłał tyle energii do sieci domowej, żeby licznik prądu, ten jego licznik prądu pokazywał 0, czyli że nie ma w ogóle poboru energii z sieci pozadomowej, nie płaca ten prąd, ale też nie ma eksportu. Daje tyle, dokładnie tyle energii, ile moje urządzenia pobierają. Lub kupuję gniazdka inteligentne i to urządzenie da mi tyle prądu, ile te gniazdka inteligentne mu powiedzą, że ja zużywam. Można go rozbudować, dołożyć kolejne segmenty i zwiększyć jego pojemność aż do 16 kWh. Czyli kupujemy teraz samo urządzenie, a z czasem go rozbudowujemy. Ekosystem domowy, bardzo dużo ustawień, współpraca z Pstryk, współpraca z innymi dostawcami energii w Polsce. To wszystko jest napisane w instrukcji obsługi i teraz pora, żebym to wszystko dokładnie sprawdził i potwierdził, czy tak naprawdę jest. Zapraszam Was na test. Magazyn energii z Endura spakowany w ten sposób przychodzi i wewnątrz mamy dokładny spis, co jest. Po otwarciu takie zabezpieczenia. Tu jakieś pudełeczko jest. Magic. W pudełeczku jest długi, gruby przewód zakończony koniczynką. Jakieś śruby do mocowania i do wyciągania. Instrukcja obsługi. Urządzenie tak od tyłu wygląda. Duży radiator, czarny. Z boku mamy wejście zasilające tą koniczynkę. Wyjście. To być może jakieś zabezpieczenie, miejsce na uziemienie albo dokręcenie elementów zabezpieczających, bo do tego elementu możemy dołożyć kolejne. Z drugiej strony wyjście LAN. Tu jest zakręcone coś, nie wiem jeszcze co to jest. Rączki, uchwyty, żeby łatwiej było to przesuwać. No i tu mamy logo i wyświetlacz. I teraz kwestia uruchomienia aplikacji i testowania. SolarFlow, zaawansowany system magazynowania energii, tyle praktyki, a my zajmiemy się teraz już testami. Chodzi o co, że po pierwsze jest podłączony do sieci energetycznej i ja chcę go ograniczyć, powiedzieć mu, jaki maksymalny prąd może z sieci energetycznej brać. Z tego gniazdka, tutaj już jest pomiarowane wszystko, będziemy pobierali maksymalny prąd, zarówno na tą jedną grzałkę, aż ta kamera chodzi jak chce, na tą jedną grzałkę i na tą drugą grzałkę, no i to przy okazji na żarówkę idzie. Czyli tak, to wchodzi nam z gniazda 230 V i powiem więcej, to jest dwukierunkowe. Zarówno ten magazyn energii może ładować się z gniazdka 230 V,
ale też może oddawać do sieci energię. Ustawiacie różne parametry, mamy to wszystko na tablecie czy na komórce, w zależności co kto lubi. I możemy ustawić te maksymalne pobór prądu, maksymalne wysyłanie energii elektrycznej. I to jest jakby jedna główna zaleta tego magazynu energii. Możemy też dołożyć do niego kolejne magazyny energii. Taką zbudować wysoką szafę, około 2,5 kWh. Każdy jeden segment nam dodaje pojemności. Możemy go podłączyć do paneli fotowoltaicznych. Co prawda, jak widzicie, nie ma tutaj wyjścia MC4 do paneli fotowoltaicznych, ale to gniazdko jest dwukierunkowe też. Można podpiąć do niego mikroinwerter i ten mikroinwerter, biorąc energię z paneli fotowoltaicznych, będzie zasilał to urządzenie w prąd i ładował się z fotowoltaiki. Jeżeli zabraknie Wam energii w domu, sytuacja awaryjna, to z tego wyjścia powinniśmy dać radę dość sporo energii wziąć. Podobno 3 kW. Ja od tego zacznę eksperymentu. To jest do góry nogami, ale myślę, że dobrze widzicie. 63 W jest teraz brane. Załączę kolejne urządzenie. ...601 W jest branych. Tutaj bierzemy ciągle tylko 327 W. 1600. Pójdźmy na całość. 2663 W. A on bierze teraz z sieci 321. 500 W. 514 W. Pozwoliłem mu brać 500 W. Wcześniej ustawiłem, że ile ma wysyłać do sieci. I cały czas pobieramy 2636 W. Zwiększmy mu 2400. Nie wiem, czy widzicie. OK. Zapisz. Jest 2373. I o co chodzi z tym eksperymentem? Słuchajcie, mamy gniazdko elektryczne w jakimś domu, które nie jest najlepszej jakości. Albo mamy, nie wiem, kamper, albo mamy coś innego. Mamy na przykład przetwornicę z prądu stałego na prąd przemienny o mocy 300 W. W związku z tym mogę ustawić tutaj to urządzenie, żeby nigdy pod żadnym pozorem z sieci nie wzięło więcej niż ta na przykład 300 W mocy. Ale jednocześnie moje odbiorniki, które z niego biorą energię, z tego urządzenia, mogą wziąć dużo więcej. Jak teraz widzicie, biorę 2600 W. Nie, biorę... Ile ja biorę? Tak, 2500 W. Biorę 2500 W. Do 3 kW podobno tu mogę zabrać. Teraz spróbuję to zrobić w jakiś sposób. Także macie jedną z funkcji. Druga rzecz oczywiście to jest możliwość ograniczenia, ile z niego energii mogę do sieci wrzucać. Też jeżeli sieć jest słabej jakości, mogę to ograniczyć. Dać dużo mniejszą moc. Teraz biorę 3 kW. Widzicie? 700 z sieci bierzemy teraz. 2400 z akumulatora. 3162. Zmniejszmy. Konsumpcja 0. Jest 2200. Zmniejszmy. Bierzemy, tutaj jest opóźnienie cały czas. Jest. Widać. Co, mamy wykresy.
Główne zalety, ogromna moc, prawda? To jest duża zaleta. Możemy zamontować 5 dodatkowych baterii do jednego urządzenia, wtedy zwiększamy bardzo jego pojemność. Algorytm AI Zenki, który steruje i który jakby działa w zależności od tych naszych potrzeb zasilania domu. UPS, sprawdzimy ile czasu trwa przełączenie się na zasilanie awaryjne, czyli jeżeli zabraknie w sieci prądu, ile czasu potrzeba, żeby to się uruchomiło ponownie. Eksperyment przejścia w tryb off-gridowy, czyli UPS-owy tak naprawdę. Zobaczymy, jaka jest jakość tutaj sinusoidy. Teraz mamy włączony prąd, który przypływa nam, idzie nam z gniazdka, ale za chwilę wyłączę gniazdko. Tu macie lampę, a przede wszystkim zobaczymy, ile tutaj cykli przebiegu będzie przerwy, zanim się Zendure przełączy w tryb zasilania UPS. To jest bardzo ważne. Teraz zwłaszcza, kiedy mamy okres burz, a chcemy mieć urządzenie zasilane w sposób ciągły, komputery, system monitoringu, no wiadomo, dużo rzeczy jest takich, które chcemy, żeby nam działały jako UPS, a to urządzenie między innymi po to jest. Tu wyrwę, uwaga, już. Jest, ładnie. Chycone. To nawet jednego przebiegu nie ma. 50 przebiegów mamy w ciągu sekundy, no to już uruchom, bo już nagrane jest. Teraz ustawimy możliwość wyjścia energii do domu. Czyli teraz tym przewodem energia płynie z tego urządzenia do sieci energetycznej domowej. Ja tutaj ustawiłem moc 800 W, ale zmniejszmy ją do poziomu, nie wiem, 400 W. Jest 400. OK. Zapisz i patrzcie, jak się ładnie zmniejszyło. Teraz z tego urządzenia płynie dokładnie 400 W do naszej sieci. To jest sterowane ręcznie. Tam możemy harmonogramy godzinowe ustawić. O co chodzi? Jeżeli macie nadwyżkę z fotowoltaiki w ciągu dnia i za darmo wysyłacie ją do sieci energetycznej, to urządzenie może to automatycznie zbierać. Jeżeli macie licznik prądu od nich, no to jest bardzo proste, ponieważ robimy tak, żeby nie było eksportu. Zero eksport, ile się da, tyle energii pobiera to urządzenie i ładuje swój magazyn. Taki magazyn AC. A w godzinach wieczornych, kiedy już fotowoltaika nie produkuje, a cena energii bardzo wzrosła, to zamiast kupować ją z zewnątrz, to urządzenie dostarczy Wam tą moc. I ograniczenie jest 800 W, ale można to zwiększyć aż do 2,5 kW, tylko trzeba po prostu napisać do nich maila z prośbą o odblokowanie tej opcji. To jest taka informacja, że elektryk sprawdził i nasza sieć domowa sieć nadaje się do tego, żeby więcej tej energii wprowadzać. Zobaczymy, czy jest Polska w cenach energii. Mamy Enea, Fortum, Orange, Pstryk. Mamy wygląd tej taryfy, jak ona wygląda i zapiszmy. Są ceny dynamiczne, szczytowo-dolinowe stawki. Następnie sztuczna inteligencja będzie decydowała, jak ma działać, funkcjonować system na podstawie pogody, na podstawie stawek, obciążenia PV i tak dalej. Konsumpcja własna. Tutaj też ustawiamy te rzeczy, jak chcemy. Tryb TOU. I tryb niestandardowy. Kolejna wygodna rzecz. Myślę, że ten niestandardowy jest najwygodniejszy, jeżeli macie fotowoltaikę na nowych zasadach. Sprzęt.
Tego nie chcemy. Mamy jaka jest energia, ile teraz bateria naładowana jest. Ładuje nam się. Wyjścia. Eksport nadwyżek energii. Tu można zwiększyć jeszcze drastycznie moc ładowania, ale oczywiście takiej mocy nam raczej nie dopuści. Ustawienie baterii, w jakim zakresie możemy ładować i rozładowywać baterię. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej. Z moim kodem otrzymacie 5% rabatu, ale zwróćcie też uwagę tutaj, że czasami są specjalne promocje i na przykład teraz z tym kodem macie aż 8% rabatu. Nie jest to mój kod, jest to ich kod, ale dający większy rabat niż ten, który ja mam. Bardzo wiele produktów, nie tylko ten, który ja testowałem dokładnie ten produkt. Macie też wersję SolarFlow 800 Plus i SolarFlow 2400 Pro. Już z wyjściem na fotowoltaikę, na panele fotowoltaiczne. W zależności jakie macie potrzeby, co Was interesuje, mamy przenośne stacje zasilania i akcesoria, czyli dodatkowe akumulatory, rzecz bardzo potrzebna, zwłaszcza w tych czasach, kiedy różnica między ceną energii w południe a wieczorem jest przeogromna. Warto własną energię z fotowoltaiki gromadzić i oddawać ją wieczorem. Smart Meter, czyli licznik, o którym mówiłem, który możecie założyć na wejściu domowym i wtedy już urządzenie będzie wiedziało, ile energii Wam ma dostarczyć, i inteligentne gniazdka. Blogi, ciekawa informacja, warto poczytać, dowiedzieć się, co jest nowego. Wsparcie, gwarancja, darmowa dostawa. Linki macie w moim opisie. Bardzo duża firma, jak widzicie, bardzo profesjonalnie podchodzi do klienta, bardzo dużo form płatności. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.